Tak sobie myślałam ostatnio, że ostatnią rozmowę z Because Dance Company prowadziłam w momencie, kiedy Because Dance Company to był jeszcze zespół, kiedy choreografię tworzył tylko Bartek Woszczyński. I jest to bardzo ciekawe, że przez ten czas tych ostatnich miesięcy, ostatnich lat właściwie zespół się bardzo otworzył także na innych choreografów. I moje pierwsze pytanie to pytanie do ciebie. A propos tej współpracy, skąd pomysł na tę współpracę? Bo oczywiście mamy wspaniały program Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, zamówienia choreograficzne, który determinuje to, że jednak zespół zaprasza choreografa. Ale to jest jednak ten choreograf, konkretny choreograf. Jak do tej waszej kolaboracji doszło i czy to była tylko twoja idea, czy może wcześniej się już spotkaliście? Zacznę od tego pierwszego pytania. Od początku założenia Because Dance Company miałem taki plan, że w momencie, kiedy ten zespół tancerzy się ustabilizuje, ja bardzo chętnie otworzę też przestrzeń dla innych choreografów. Na początku rzeczywiście to byłem tylko ja i taki nasz stały zespół artystyczny, czyli jeszcze Artur Wytrykus, który był dzisiaj reżyserem światła, nie tylko dzisiaj, wszystkich naszych spektakli, a także Atmio Music Productions, czyli Giulio Donati i Simone Donati, którzy tworzyli od samego początku praktycznie muzykę do naszych spektakli, a także Renata Orzeszek, która tworzyła i tworzy nadal dla nas wszystkie grafiki, loga, Pewien plakaty. skład jest niezmienny od lat. Tak, ale ja wypadłem. I wypadłem właśnie w momencie, kiedy rzeczywiście otrzymaliśmy pierwsze 3-letnie wsparcie, kiedy mogliśmy sobie pozwolić na to, że mamy cały zespół tancerzy. I to był taki naturalny dla mnie moment, kiedy stwierdziłem, bo zresztą ja sam wiem z perspektywy tancerza, jak to jest współpracować cały czas z tym samym choreografem, ile można. I też wydawało mi się, że to będzie dla publiczności po prostu ciekawe, żeby zobaczyć różne perspektywy tego tańca, różne wymiary, różne trójwymiary, różne po prostu no, te perspektywy, różne podejścia do tańca. I 2,5 roku temu, to był pierwszy raz, kiedy Kuba Mędrzycki stworzył dla nas choreografię i od tego momentu tak na dobrą sprawę się zaczęło. Jeśli chodzi o Klewisa, my się znamy ponad 15 lat. Brzmi to bardzo staro, wiem. Poznaliśmy się na studiach w Londynie, w Ramber School. Poznaliście się w przedszkolu po prostu. Tak, dziękuję. Poznaliśmy się na studiach w Rambert i później nasze ścieżki... Znaczy każdy poszedł trochę w inną stronę. Klewis pracował, zresztą pewnie sam zaraz opowie, współpracował w naprawdę wielu różnych produkcjach, musicalach, tańcu współczesnym. Ja najpierw byłem w Danii, później w rozjazdach, później założyłem swój teatr i po tych 15 latach, no można powiedzieć 11 latach od naszej ostatniej takiej wspólnej współpracy, która była we Włoszech, współtworzyliśmy taki duet Safe House. I tak na dobrą sprawę od tego czasu trochę czekałem na ten moment i wiedziałem, że Klewis bardzo dużo pracuje przy operach, więc ma też no, na pewno inne spojrzenie po tych latach, mimo iż naprawdę zawsze wydawało mi się, że to nasze spojrzenie na taniec i czego oczekujemy od tańca i co chcielibyśmy tworzyć było bardzo podobne, aczkolwiek no, naturalnie każdy z nas poszedł w inną stronę, więc te percepcje, te perspektywy na pewno się zmieniły. Więc nie ukrywam, czekałem na ten moment, kiedy to się udało się i jak tylko otrzymaliśmy tą radosną informację, to naprawdę przeszliśmy od razu do działania, praktycznie w przeciągu kilku dni rozpoczęliśmy plany. Tak na dobrą sprawę koncepcja już była znana wcześniej, to była Klewisa oczywiście koncepcja i tak to się zaczęło. No właśnie ta koncepcja, to jest coś, co mnie ciekawi i ciekawiło mnie, jak to w waszej relacji było. Czy to była koncepcja, z którą przyszedł Klewis i właściwie ty powiedziałeś okej, bo jak się czyta opis spektaklu, to te poszczególne elementy, poszczególne hasła bardzo pasują do tego, co już znamy z działalności Because Dance Company. Technologia, AI, to się bardzo łączy z tym, co już robiliście. W związku z tym pytanie, jak było z tą rozmową waszą o koncepcji tego spektaklu? Dosłownie w jednym zdaniu zacznę i oddam mikrofon Klewisowi.
To była w pełni Klewisa decyzja. To było tak, że jak go zaprosiłem do współpracy, powiedział, słuchaj, no w sumie od dłuższego czasu chodzi za mną taki pomysł i mi opowiedział, mówię, pewnie, róbmy. Jakby, ja też nigdy nie wychodzę z założenia, że chcę kogokolwiek, nie wiem, jakoś ograniczać albo narzucać coś. Są jakieś rzeczy, wydaje mi się jakby, że ta selekcja, brzydko mówiąc, jest na etapie wyboru choreografa, że zawsze szukam kogoś, kto ma coś z jednej strony wspólnego z nami, a z drugiej strony kompletnie innego i tak też było tutaj, ale jeśli chodzi o koncepcję, powiedziałem, śmiało działajmy. Well, originally I had an idea of a piece like this, and with the character, like the central character, this artificial being, let's say, but in a suit, something that comes from, very corporate, but artificial, how do you say, controlled. And when we spoke with Bartek, I think we understood that the concept and the idea could fit within what he was doing at the time, at the moment, and it fits with his works, with the company. It's not something totally on another way that what he was doing. But maybe the challenge, let's say, was to talk about technology in a different way, with a new, how do you say, language, show language, more storytelling, more character-based, rather than just dance and visuals. I tu mam pytanie, kontynuując ten wątek, o dramaturgię, bo mamy 3 różne historie. Jak powstawała praca nad tymi poszczególnymi scenami i nad całą linią dramaturgiczną spektaklu? It was challenging, but also interesting to try and fit these storylines together. And although it's very clear for me in my head, I think the most difficult part was to translate it to the company as a dance show. To idziemy dalej, także do zespołu. Jak wyglądała sama praca nad ruchem? Bo w tym spektaklu mamy bardzo dużo intensywnego ruchu, ale mamy też bardzo dużo duetów, partnerowań. Jak nad tym pracowaliście? Myślę, że Klewis zacznie, a potem z wielką chęcią też usłyszę, jak pracowało się wam, jeśli chodzi o tę materię ruchową. The first week of any creation, unless it's your company, but when you meet new dancers, new talent, I think the first days is just understanding each other, what my way of moving is and what the show needs and what the dancers' way of moving is. So the first, let's say, week, you're just trying to get to know each other a little bit, test. I test them, they test me, until we find the common language, movement language of the piece. To też uzupełniając to pytanie o ruch i o to, jak wam się pracowało, to na ile ta praca z taką materią ruchową była czymś nowym dla was? Myślę też, że co bardzo jest ciekawe w tym spektaklu, to jest to, że na początku, na początku, na końcu tańczymy jako zespół, ale każdy z nas dostał też inną postać z kompletnie innym takim językiem ruchowym, kompletnie innym, więc mimo tego, że pracowaliśmy jako zespół, na scenie trzeba też patrzeć na siebie, reagować, słuchać, to materiał ruchowy jest kompletnie inny, więc myślę, że to było bardzo ciekawe, bo też po pierwszym tygodniu już wgłębialiśmy się bardzo w swoje własne postacie, takie indywidualny ruch. Tak, wydaje mi się też, że tak naprawdę do samego końca Klewis z nami starał się wypracować jak najlepszy język ruchowy dla danej właśnie postaci. I też jeżeli chodzi o duety, to akurat z mojej perspektywy musiałam być bardzo, bardzo przeczulona na to, co się dzieje wokół mnie, na ludzi wokół mnie, ponieważ miałam maskę i dosłownie widziałam może, nie wiem, takie 2 metry wokół siebie, nic więcej, więc musiałam być bardzo na to uważna. To ja mam jeszcze to pytanie pogłębiając, bo patrząc na ciebie myślałam o tym, jak w ogóle pracowało ci się z tą maską na scenie, bo jesteś jedyną tego typu postacią bardzo charakterystyczną, a jednocześnie przychodzi od razu taka myśl, że to musi być strasznie trudne. To było strasznie trudne. A tak szczerze to od samego początku wiedziałam, że będę miała tą maskę oczywiście i
tworzyliśmy materiał ruchowy, jednak jak już w pewnym momencie założyłam tą maskę, to ona w ogóle zaczęła zmieniać właśnie percepcję mojego ruchu. Zaczęłam wszystko bardzo robić do siebie ze względu na to właśnie, że wszystko po prostu czułam jedynie wokół siebie, wokół tej maski, w środku bardzo, a właśnie Klewis chciał bardzo taki duży, obszerny ruch, poruszający się po przestrzeni. I to było bardzo ciężkie właśnie, żeby zmienić mój mindset i to udało mi się, nie wiem, może w zeszłym tygodniu na sali, a dzisiaj właśnie weszłam na próbę generalną, były światła i tak mówię, o kurczę, jest też inaczej, więc trzeba było się znowu dostosować. Ale mimo wszystko uważam, że było to bardzo wartościowe wyzwanie. Powiedziałyście obie o pracy, jeśli chodzi o postaci w ruchu, a idąc dalej, jak w ogóle pracowaliście, każdy z was oddzielnie, nad postaciami, ale też nad waszymi relacjami, bo jednak mamy tutaj bardzo charakterystyczne przestrzenie. Mamy 3 różne linie, mamy charakterystyczne relacje pomiędzy wami. Jak ta praca wyglądała, także poza skupieniem się na materiale ruchowym? Ja na przykład miałam taką historię, że dostałam materiał choreograficzny ruchowy i dopiero później faktycznie gdzieś tam go malowałam kolorami, emocjami itd., itd. I co już na pewno Państwo zauważyli, na przykład z Witą mam 5 sekund duetu, natomiast największą relację mam z Olą i no, jak widać pewnie po naszych kostiumach, jesteśmy po prostu chyba też japońskimi przyjaciółkami, w takim znaczeniu, że ta nasza relacja jest bardzo głęboka, ale w taki bardzo przyjazny i miły sposób. Później ją zabijam, ale... Ale to później, zaczyna się bardzo miło i sympatycznie. Natomiast tak, faktycznie największą relację mam tutaj z Olą i na tym bazowałyśmy i na tym najwięcej pracowałyśmy. I to chyba tyle o mojej postaci. Przekazać komuś? No to też mogę dodać to, że najpierw myślałam sobie, że moja postać, to jest jakieś takie easy w ogóle, no taka dziewczynka i tak dalej, ale później zrozumiałam, na ile to jest też trudne właśnie się wczuć w tą rolę i też tak samo jak prawie chyba wszyscy mieliśmy tak, że mieliśmy najpierw ruch, a później trzeba było tak szukać właśnie emocje w tym i się wczuć w ogóle w postać i uważam, że to nadal było trudne, nawet dzisiaj to było trudne i myślę, że zawsze można właśnie więcej szukać tego, a zwłaszcza też jakby w relacji z właśnie tutaj z Jaśkiem, z dziadkiem i tutaj z Artyfiką, więc to też było tak ciężko się włączyć jakby w relacje i trzymać tą postać też cały czas w sumie. Też było ciężko wyczuć taki timing, ponieważ ta historia miała być taka opowiadana i zrozumiała, więc często było ciężko wyczuć po prostu timing spojrzenia w prawo, w lewo, ile to trwa, żeby widz właśnie zrozumiał, bo w naszej głowie to no na pewno zrozumie, ale nie. Więc takie wewnętrzne wyczucie czasu też było wyzwaniem. Mi na pewno było ciężko znaleźć tą fizyczność tego dziadka, bo naturalnie troszkę lubię, że tak powiem, bardziej podociskać energetycznie i ciężko było zdjąć z siebie ten nakład energii. To ja jeszcze wrócę do Klewisa. Powiedziałeś, że miałeś same historie w głowie, natomiast jak było z myśleniem o samej przestrzeni? O tym, jak umiejscowić tancerzy w przestrzeni, jak umiejscowić poszczególne elementy, podzielić też tę przestrzeń na plany. Jak ta praca wyglądała? I think that's part of the fun part of the job. I mean, conceiving the story. You know, you watch so many videos of the father of AI who warn us about the future. You know, you see so many interviews, but then how do you fit it into a story of 3 levels? Yeah, and indeed, in this kind of work, storytelling, timing, and spacing is very important. And I know that more than the dancing, of course, because these are fantastic dancers. So I think just to find the storytelling, timing, and aspect was probably something new to some of them. And I'm glad that we could challenge a bit that aspect. And hopefully it was clear on stage that
they did a fantastic work. Drodzy Państwo, myślę, że mieliście już dużo czasu, żeby pomyśleć, czy chcecie o coś zapytać. I ja z wielką chęcią oddam mikrofon. Ja mam pytanie, ponieważ widziałam wiele waszych spektakli i chyba ja przynajmniej pierwszy raz zobaczyłam tekst i to bardzo długi tekst. Taki wodzirejski, taki otwierający, taki zachęcający do współpracy z publicznością. Szczególnie pytam tych już dłużej będących w Because Dance Company członków, tancerzy i tancerki. Jak wy się z tym czuliście? I zarówno ty, który jakby prowadziłeś ten wodzirejski początek, jak i po prostu jak wy w ogóle czuliście to w tym spektaklu w Because Dance Company? To ja powiem tak, ja się najbardziej stresowałem o 2 momenty w tej wypowiedzi. Jest to o liczenie i o kod. Żeby Państwo zareagowali i żeby to wszystko zadziałało i było fajnie połączone z końcem, tak? Jak się zaczęło, to nie czułem nic. To nie czułem nic. Samo podejście do pracy nad tekstem troszkę mnie na początku zestresowało, bo nie mówiłem tekstu na scenie już z 9 lat. Więc takie, czy dam radę, czy powiedziałem, tak, zrobię to, ale tak, na pewno. No i wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że się podobało, że podołałem zadaniu. I think I have to add that for him the task was particularly challenging because the character was very difficult. Because he's delivering a text full of real information about technology and AI, but he has to make himself absolutely unlikable and absolutely, unempathical. Ja tylko dodam, bo pojawił się właśnie pomysł na wznowienie tych 2 spektakli, a mieliśmy takie 2 spektakle już, gdzie dużo było tekstu. Jeden to był To Be Heard, który był na podstawie prawdziwych listów od emigrantów, uchodźców, imigrantów i rzeczywiście ten tekst był wypowiadany na scenie. Myślę, że to było jakieś połowa pewnie spektaklu, a drugi spektakl był oparty na najważniejszych listach w dziejach ludzkości. On był akurat częściowo wypowiadany na scenie, częściowo nagrany wcześniej, ale jako że prawdopodobnie jeden z nich będziemy powtarzać w przyszłym roku, także chciałem tak powiedzieć, że zapraszam. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie, refleksje? Hi, Clevis. I have one question. What was your artistic inspiration, or maybe few inspirations, like movies, books, games, whatever you used? Many, in terms of many things. But a magician never reveals his secret. I'm joking. Sorry. But many. And maybe on a drink I will... Myślę, że w bardzo płynny sposób, drodzy Państwo, przechodzimy do kuluarów. Kolejne pytania, kolejne sugestie, refleksje. Myślę, że już po tej oficjalnej rozmowie, za którą bardzo Wam wszystkim dziękuję i dziękujemy bardzo Państwu.